Wyobraź sobie, że piszesz na swoim telefonie: hej, jak poszły testy dzisiaj? I po chwili dostajesz gotowe podsumowanie z twojego CI. Albo piszesz: hej, odwołaj moje jutrzejsze spotkanie na 9 i twój własny agent AI to ogarnie. Cześć, ja nazywam się Piotr Dubiela, a to jest kanał Tu jest Bug. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak połączyć N8N z Telegramem i stworzyć własnego asystenta, z którym możesz rozmawiać bezpośrednio z Twojego telefonu. Co więcej, pokażę Ci, jak działa N8N w wersji cloudowej, dzięki czemu nie musisz nic instalować lokalnie. Dlatego jeśli jeszcze nie masz postawionego N8N ani zbudowanego agenta, to spokojnie, ten materiał przejdziesz ze mną od zera. Zainteresowany? To zaczynajmy! Dobrze, czyli plan na dziś wygląda tak. Zaczniemy od utworzenia N8N w chmurze N8N. Następnie pokażę Ci, jak zainstalować Telegrama. Potem zobaczysz, jak podpiąć Telegrama do N8N. A na koniec wszystko zepniemy w jeden workflow z agentem AI. Ok, czyli zaczynam od tego, że wyszukuję frazę N8N. Ze względów bezpieczeństwa tutaj ukrywam wynik sponsorowany i klikam pierwszy link z n8n.io. Teraz jak to wygląda? Tutaj jeżeli przejdziemy do zakładki Pricing, to widzimy, że nie jest to niestety darmowe rozwiązanie. Czyli chcąc korzystać z N8N hostowanego przez N8N, niestety musimy płacić. Tak? Tutaj najtańszy plan to jest około 24 €, w ramach którego tutaj mamy jeden współdzielony projekt i 5 równoległych wykonań workflowów. Natomiast, tak jak widzisz, tutaj jest ten przycisk Start Free Trial, No Credit Card Required. Czyli klikając na ten przycisk możemy założyć konto bez podawania karty kredytowej i przez ograniczony czas, tutaj około 14 dni, będziemy mogli korzystać z narzędzia N8N w chmurze tutaj N8N.io. Pod koniec tego okresu będziemy dostawać maila, że hej, twój czas próbny tutaj się kończy, więc jeżeli chcesz zachować te workflowy, to tutaj musisz udostępnić dane karty płatniczej. Oczywiście możemy w tej sytuacji pobrać nasze workflowy i przerzucić je do N8N postawionego lokalnie. Więc ja w tym momencie oczywiście tutaj kliknę ten niebieski przycisk, wystartuje ten najtańszy pakiet. Potrzebuję podać swój adres mailowy. Podejrzewam, że niestety te adresy 5-minutowe tutaj nie zadziałają. Klikam przycisk Submit. W tym momencie tutaj, jak widzisz, otrzymuję kod na swoją skrzynkę pocztową. Następnie kopiuję ten kod i przeklejam. Tak podajemy swoje dane testowe, powiedzmy hasło. Teraz jeśli chodzi o nazwę konta, to nazwa konta, którą tutaj wpiszemy, ona też pojawi się w samym adresie URL. Musi ona być oczywiście unikatowa. Ja tutaj wpisuję tutorial TJB od Tu jest Bug -1 i klikam przycisk Start Free Trial. Na początku mamy jakąś krótką ankietę. Tutaj w tym momencie moglibyśmy dodać oczywiście kolejnych użytkowników. W naszym przypadku wystarczy nacisnąć przycisk Skip. W momencie, kiedy tutaj setupują nam środowisko, można obejrzeć sobie krótki tutorial o tworzeniu workflow przez agenta AI. Ja w tym momencie to pominę, kliknę od razu Start Automating. Tutaj zaznaczam, że I will connect apps later. Czyli czym się różni te N8N w chmurze od tego N8N lokalnie postawionego. Przede wszystkim mamy dostęp do tego narzędzia z dowolnego miejsca na świecie, tak, bo jeżeli odpalasz lokalnie, to masz dostęp tylko lokalnie. Druga rzecz jest taka, że możemy założyć ten współdzielony projekt, ale to tylko w sytuacji, kiedy byśmy pracowali nad N8N więcej niż jedną osobę. Dodatkowo jest też taka możliwość, że możemy utworzyć workflow korzystając z AI, czyli wytłumaczyć mu, jakie są nasze oczekiwania i co my byśmy chcieli osiągnąć. Osobiście korzystałem z tego raz, na początku byłem zaskoczony wynikiem, natomiast po dłuższym czasie i w momencie, kiedy oddalałem się od tego, co chciałem osiągnąć, to jednak wyszło na to, że ostatecznie spędziłem więcej czasu na samodzielnym przepisywaniu tego, co AI wypisało, natomiast to były początki, być może teraz działa to nieco lepiej. Więc jeśli chodzi o interfejs, jest on bardzo podobny do tego, co mogłeś zobaczyć na poprzednich filmikach, z tym, że tutaj oczywiście mamy już do czynienia z wersją 2, gdzie na poprzednich filmikach mogłeś zobaczyć wersję 1XX. Tak, czyli tutaj mamy już tą wersję nowszą, która automatycznie zapisuje zmiany. Jedynie co, to musimy opublikować workflow, aby móc z niego korzystać na innym widoku. Ok, czyli w tym momencie już mamy ten N8N. Czas na drugi krok, konfiguracja Telegrama.
przejdziemy teraz do instalacji Telegrama, czyli otwieram nową kartę, tutaj wyszukuję hasło Telegram, wybieram Telegram Desktop i teraz tak, ja tutaj kliknę od razu Get Telegram for macOS. I teraz tak, jeżeli masz już konto na Telegramie, to super, bo od niedawna jedyna możliwość rejestracji to rejestracja przez telefon. Wcześniej można było zarejestrować sobie nowe konto używając jedynie aplikacji desktopowej. W tym momencie niestety musisz najpierw pobrać aplikację mobilną, czy to na Androida, czy na iOS-a. Następnie po pobraniu i instalacji aplikacji na telefonie oraz zarejestrowaniu się możesz zalogować się tutaj skanując kod QR bądź wpisując swój numer telefonu. Spróbuję zalogować się korzystając z QR kodów. W tym celu przechodzę do zakładki Settings, Devices i klikam przycisk Link Desktop Device. Ok, w tym momencie jesteśmy gotowi do zbudowania pierwszego workflow. Więc wracam na N8N, przechodzę tutaj do zakładki Personal, wybieram opcję Utwórz folder, nazywam ten katalog AI Agent with Telegram, przechodzę do tego katalogu i wybieram przycisk Create Workflow. Workflow nazywam Agent on Telegram, klikam Enter. Jak widzisz w wersji drugiej tutaj jest autosave, więc nie trzeba cały czas tutaj masakrować tego przycisku do zapisywania. Teraz zaczynamy od pierwszego kroku. Chcielibyśmy, aby nasz workflow triggerował się w momencie, kiedy dostaniemy wiadomość na Telegramie. Czyli wpisuję tutaj Telegram, następnie klikam na Telegram, wybieram tutaj opcję On Message, czyli w momencie, kiedy dostanę jakąś wiadomość, chciałbym coś zrobić. Pierwsze, co musimy zrobić, to utworzyć nowe credentiale. Tak, zauważ, że tutaj nie mamy credentiali, więc klikam przycisk Create New Credential i w tym momencie potrzebujemy access tokenu. I teraz fajną funkcją według mnie w N8N jest to, że w momentach, w których potrzebujesz podać jakieś dane nie wiadomo skąd, to zazwyczaj masz dostęp do dokumentacji. Tak, tutaj wystarczy kliknąć na Read Our Docs. Tak, tutaj widzimy, że konieczne do skorzystania z węzła Telegram jest oczywiście posiadanie konta Telegram. Wspierana metoda autentykacji to oczywiście API Bot Access Token. Teraz jak zeskrolujemy trochę na dół, tak, to mamy tutaj sekcję Using API Bot Access Token i tutaj mam informację, żeby wygenerować taki access token, to rozpocznij czat z ojcem botów, czyli w momencie teraz jak kliknę ten przycisk, to jak widzisz w aplikacji Telegram przekieruje mnie tutaj do botfather, przypominający nieco Godfather i to co teraz musimy zrobić to podać komendę new bot i teraz poprzez rozmowę z tym botfatherem możemy utworzyć nowego bota, tak, czyli ten nasz bot to będzie punkt, z którym my się będziemy komunikować, czyli my napiszemy coś do tego bota, ten bot skontaktuje się z naszym workflowem i na koniec zwróci nam z powrotem odpowiedź. Ok, czyli podajmy na przykład nazwę tego bota jako N8N TJB Tutorial. Ok, nazwa musi być unikatowa. Ja nazwę go N8N TJB Tutorial 1, czyli w momencie, kiedy będziesz oglądał ten film, oczywiście ta nazwa użytkownika będzie już zajęta, więc musisz tu trochę pokombinować, możesz dodać tam kilka zery, jakiś losowy wyciąg znaków. Nie będzie to miało większego znaczenia, istotne będzie, żeby to zapamiętać, co się tam wpisało. A tutaj słusznie botfather nas poprawia, że na końcu musimy dodać słówko kluczowe bot. Tak, tutaj mamy gratulacje, udało Ci się utworzyć nowego bota i teraz jeżeli kliknę na ten przycisk, to w tym momencie mogę już rozpocząć konwersację z tym botem. I zwróć też uwagę, że tutaj ten botfather nam podał token, ten access token, który musimy umieścić w N8N. Tak więc ja tutaj kopiuję ten access token, wracam tutaj do N8N, przeklejam ten access token i klikam przycisk Save. Jeżeli wszystko poszło OK, to dostanę tutaj zielony monit z tytułem Connection Tested Successfully. Dobrze, czas to przetestować. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie się skomunikować między Telegramem a N8N. Klikam przycisk Execute Step i teraz albo w telefonie, albo na aplikacji desktopowej wpisuję na przykład hello. Jak widzisz, w tym momencie dostaliśmy tutaj wiadomość od Piotra Testowego, który mówi po polsku i wiadomość brzmiała hello. I teraz, jeżeli masz takiego bota, który byłby podpięty do jakiegoś AI-a, za którego płaciłbyś ze swojego portfela, to nie chciałbyś, żeby ktokolwiek niepowołany kontaktował się z tym botem, dowiadywał się rzeczy, których być może nie powinien się dowiedzieć, a na koniec jeszcze drenował ci portfel. W związku z tym możemy tutaj ograniczyć komunikację tylko do wybranych osób. Tak jak tutaj widzisz, mamy informację, od kogo przyszła ta wiadomość, mamy unikatowy numer ID użytkownika.
Więc teraz dodaję tutaj dodatkowe pole w tym telegramie, że ogranicz komunikację tylko do wybranych user IDs. Tutaj musimy ręcznie skopiować ten ID, wkleić tutaj, zahardkodować i w tym momencie tylko ten użytkownik może się skontaktować z botem. Tak, zobaczmy, co by się stało, jeżeli tutaj na przykład zamiast 9 byłaby 8. Czyli klikam Execute Step, wpisuję kolejną wiadomość. No i jak widzisz, tutaj nic się nie dzieje. Wracam, zmieniam 8 na 9, klikam Execute Step, znowu wpisuję jakiś tekst i tekst zostaje przechwycony. Ok, w tym momencie zamykam ten Telegram Trigger i teraz tak, używając Telegrama możemy komunikować się zarówno tekstowo, tak, wpisując tutaj jakiś tekst, jak i również możemy komunikować się głosowo. Przytrzymując klawisz myszy na tym mikrofonie mogę coś powiedzieć. Cześć, jak dzisiejsze testy? Jak nacisnę play, oczywiście to tutaj odtworzy się u mnie ten dźwięk. Natomiast pierwsza wiadomość, jaką wysłaliśmy, to oczywiście była wiadomość tekstowa. I tym rodzajem wiadomości zaczniemy tutaj budowanie naszego workflow. Tak, czyli w tym momencie dodaję nowy węzeł o nazwie switch, tak, no bo możemy przesłać zarówno wiadomość głosową, jak i tekstową. I w tym momencie, w pierwszym kroku, skupimy się na przetworzeniu wiadomości tekstowej. Czyli dodaję teraz pierwszą zasadę, że jeżeli istnieje takie pole chat.text, tak, czyli tutaj zmieniam z is equal to na exist, tak, czyli w tym momencie pojawia się ta wiadomość tekstowa w formie tego zapytania hej, to wówczas chcemy tutaj zmienić nazwę tego outputu na output text, który będzie oznaczał, że wiadomość została przesłana tekstowo. W późniejszym kroku zajmiemy się analizą wiadomości głosowej, natomiast w tym momencie uruchomię teraz ten step, tak, i widzimy po prawej stronie, że ta wiadomość hej, którą przesłaliśmy wcześniej, tutaj przechodzi do węzła output i po zamknięciu możemy zobaczyć, że ona jest tutaj wyświetlona właśnie na tym wyjściu o nazwie tekst. W kolejnym kroku klikam ten plus na końcu workflow i wpisuję hasło edit fields. W tym momencie dla czytelności ustanowię, jaka jest konkretna wiadomość tekstowa. Tak, czyli drag and dropem tutaj przerzucam teraz ten tekst hej i zmieniam jego nazwę na message. Tak, tutaj celem jest ujednolicenie parametru, który otrzyma agent AI. Tak, czyli niezależnie czy będzie to wiadomość głosowa, czy wiadomość tekstowa, on zawsze dostanie parametr message. Klikam Execute Step, widzimy, że parametr message wychodzi z tego węzła. W kolejnym kroku tutaj klikam plus i tym razem dodamy agenta AI. Zmieniam źródło promptu dla agenta AI, wybierając opcję Define Below. Dzięki temu mogę tutaj jako prompt przesłać przekazany parametr. Ok, w tym momencie do naszego agenta AI potrzebujemy podpiąć model LLM. Podobnie jak w poprzednim filmie, tak i w tym filmie modelem LLM będzie oczywiście Google Gemini, więc przechodzę teraz do przeglądarki Google i wpisuję hasło AI Studio Google. Wybieram pierwszy link. Tak jak widzisz na pierwszej karcie jestem już zalogowany na Gmailu. W związku z tym od razu przekierowuje mnie na stronę API Keys. Natomiast jeżeli nie jesteś zalogowany, prawdopodobnie będziesz musiał się w tym momencie zalogować do Google'a. Przechodzę do zakładki Get API Key i wybieram w prawym górnym rogu Create API Key. Tutaj mam domyślny projekt Gemini, ale nic nie szkodzi na przykładzie, aby utworzyć nowy projekt. Tak, czyli wybieram tutaj Create New Project i wpisuję nazwę Telegram. Następnie klikam przycisk Create Project. Tak, i w tym momencie mogę utworzyć klucz do tego projektu. Tak, tutaj nazwa jest dowolna. Ja na przykład nazwę ten klucz jako Telegram Gemini i nacisnę przycisk Create a Key. Super. I w tym momencie mamy już utworzony klucz, który możemy skopiować z powrotem do agenta N8N. Tak, czyli ja w tym momencie klikam na nazwę klucza, mogę wybrać tutaj przy API Key, po prawej stronie jest przycisk do skopiowania klucza, kopiuję go, wracam do N8N, na wysokości Chat Model tutaj przy węźle AI Agent naciskam przycisk plus, wpisuję Google Gemini lub klikam Google Gemini Chat, wybieram Create New Credential i przeklejam tutaj ten klucz API. Wybieram przycisk Save, jeżeli wszystko poszło OK, tak to dostaję tutaj zielone powiadomienie, że Connection Tested Successfully. Wybieram tutaj model językowy jako Gemini 2,5 Flash. Jest to w zupełności wystarczający model na to, co będziemy dzisiaj robić. Jak pamiętasz z poprzedniego wideo, nasz agent powinien mieć jakąś pamięć,
Tak i w tym wypadku tutaj klikam na plus na wysokości memory, zastosuję podstawową pamięć, czyli simple memory i tutaj istotne jest, że musimy podać session ID, tak, czyli działa to nieco inaczej niż w przypadku, kiedy korzystamy z agenta AI bezpośrednio w N8N. W tym momencie musimy tutaj wybrać opcję jako session ID defined below i teraz kluczem dla tej sesji będzie oczywiście identyfikator czatu w węźle Telegrama. Czyli otwieram tutaj węzeł Telegram i tutaj szukam informacji o chat ID. Następnie przeciągam go drag and dropem tutaj do pola key. Pozostawiam okno kontekstowe wielkości 5, co oznacza 5 odebranych i 5 wysłanych wiadomości do czata. Zamykam teraz okno. Teraz moglibyśmy ponownie kliknąć Execute Workflow i odebrać tylko jedną wiadomość. Zamiast tego możemy też kliknąć Publish i w tym momencie każda wiadomość, którą prześlemy, będzie automatycznie tutaj przetwarzana przez Workflow, czyli nie powstanie żadna kolejka wiadomości. Więc jak w tym momencie klikam opcję Publish Workflow dla ułatwienia komunikacji z tym agentem, wracam do Telegrama. Tutaj czyszczę historię konwersacji, klikam przycisk Start i napiszę do niego cześć. Cześć, nazywam się Piotrek, jak mam na imię? Tak chcemy sprawdzić, czy ta pamięć rzeczywiście działa, czyli jeżeli przedstawię mu się, to czy on będzie wiedział, jak ja się nazywam. Więc wracam teraz tutaj do agenta i w tym momencie przechodzę do zakładki Executions. Jak widzisz, mamy 3 zapytania w tym samym czasie, tak? Czyli to pierwsze zapytanie, tak? To mamy tę informację cześć. Drugie zapytanie, nazywam się Piotrek. No i trzecia nasza wiadomość przesłana do tego bota to właśnie to pytanie, jak mam na imię. Tak, teraz zobaczmy, co się stało. Agent AI skorzystał z pamięci i widzimy w outpucie, że nazywasz się Piotrek, prawda? Tak, no bo przekazaliśmy mu już tą informację wcześniej. Zamykam agenta AI. Tak, widzimy tutaj ten simple memory został wykorzystany. Wracam do edytora w tym momencie. Robię małe przemeblowanie. Publikuję workflow. No i oczywiście chcielibyśmy, żeby ta konwersacja odbywała się w obu kierunkach. W związku z tym na wyjściu z agenta AI będziemy potrzebowali przesłać odpowiedź agenta z powrotem na nasz czat. W związku z tym tutaj klikam plus, wyszukuję węzeł o nazwie Telegram i tutaj interesuje mnie opcja Send a Message, właściwie Send a Text Message. Tak, klikam na tą opcję. I teraz tak, musimy podać chat ID. Chat ID oczywiście weźmiemy z tego Telegram Trigger. Tutaj mamy chat ID, czyli ten sam, który użyliśmy wcześniej jako identyfikator sesji dla pamięci agenta. Tak, czyli przeciągam. Następnie tekst, czyli odpowiedź agenta AI, oczywiście wyciągniemy z węzła agenta AI. No i tutaj pojawia się problem, bo żeby wyciągnąć tą wiadomość, to tutaj musimy uruchomić poprzedni węzeł. Tak, czyli po kliknięciu tego przycisku tutaj dostajemy output. Cześć, w czym mogę pomóc? Przeciągam ten output tutaj do tekstu i klikam przycisk Execute Step. Tak, w tym momencie widzimy, że pojawiła się wiadomość cześć, w czym mogę pomóc i mamy adnotację This message was sent automatically with NA10. Oczywiście nie chcemy tego dopisku, więc wracam tutaj z powrotem do węzła Send a Text Message. Wybieram tutaj z Additional Fields pole Append N8N Attribution i zaznaczam oczywiście false, czyli żeby ta adnotacja nie była dodawana. Klikam jeszcze raz Execute Step i w tym momencie widzisz, jest ta sama wiadomość, ale już bez adnotacji o N8N. Spróbujmy zobaczyć, jak to działa. Spytam się go, ile to jest 2 do potęgi trzeciej. No niestety włączył się poprzedni schemat workflow, więc muszę tutaj ponownie kliknąć Publish i tutaj ponownie jeszcze raz zapytać, powiedz mi, ile to jest 2 do potęgi trzeciej. Jak tutaj mamy 2 do potęgi trzeciej, to 8. Oblicza się to jako. Tak, tutaj widzimy, się pojawiają jakieś dolary. Więc to, co możemy zrobić, to spróbować sparsować tą wiadomość. Możemy dodać specjalny atrybut parse mode i następnie wybrać, że chcemy wysyłać wiadomość z tego konta bota jako HTML. Tak, co to zmieni? Jeszcze raz tutaj opublikuję, zadam to samo pytanie. W tym momencie widzisz, mamy 2 do potęgi trzeciej, to 8. On tutaj chciał pogrubić. Natomiast pogrubianie domyślnie w Markdownie to są 2 gwiazdki. Natomiast w HTML-u będzie to oznaczenie za pomocą węzła B, czyli byłoby B8. Moglibyśmy spróbować
zmodyfikować system prompt agenta tak, żeby przygotowywał wiadomości w postaci HTML-a, ale z doświadczenia wiem, że to różnie z tym bywa. Czasami on ogarnie to, a czasami nie potrafi tego zrozumieć i możesz stracić naprawdę dużo czasu, doskonaląc prompt, który ostatecznie i tak nie zawsze będzie działał. Zamiast tego lepszym rozwiązaniem jest zamiana tego, co on wypluje, na HTML za pomocą skryptu JS. Czyli w tym celu ja tutaj klikam sobie przycisk plus, czyli po wyjściu z agenta AI przejdziemy do węzła Code in JavaScript i teraz, aby napisać ten kod JavaScript, tutaj znowu skorzystam z LLM-a, w moim wypadku będzie to ChatGPT, tak, czyli tutaj przygotuję sobie prompt, że potrzebuję kod, który zamieni Markdown z agenta AI na HTML, czyli na przykład pogrubienia z gwiazdka 8 na B8B. Mój zalążek kodu wygląda następująco. Tak mogę skopiować to, co tutaj mam na ten moment. Tak spróbuję skopiować. I teraz zobaczymy, czy to działa. Tak, czyli kliknę raz Execute Workflow. W momencie, kiedy już mamy opublikowany workflow, to nie możemy uruchomić ponownie z pojedynczego workflow. Więc w związku z tym, aby uruchomić teraz pojedynczy workflow i tutaj łatwo przechwycić nazwę tego parametru, to wybieram tutaj ten przycisk i wybieram opcję Unpublish. Ok, w tym momencie, jak już mam odpublikowany, powiedzmy, workflow, to mogę nacisnąć już z powodzeniem przycisk Execute Workflow. Teraz ten trigger będzie czekał na moment, kiedy napiszę ponownie na Telegramie. Więc ponownie pytam się, powiedz mi, ile to jest 2 do potęgi trzeciej. Tak, teraz mamy informację tutaj output 2 do potęgi trzeciej i na wyjściu mamy tutaj HTML. A więc tutaj klikam teraz na Send a Text Message. Ok, i teraz w tym węźle Send a Text Message widzisz, domyślnie jest brany JSON output, czyli to. My natomiast chcemy ten w wersji HTML, czyli usuwam to, co jest tutaj i przerzucam ten HTML z code in JavaScript. I teraz jak kliknę Execute Step, tak to już mamy, że 2 do potęgi trzeciej to 8. Na razie trzymajmy się z publikacją. Zamiast tego klikam jeszcze raz Execute Workflow. Jeszcze raz zapytam się, ile będzie 2 do potęgi czwartej. Pojawił się problem. Tutaj w tym momencie widzisz, coś nie zagrało, tak? Tutaj był jakiś problem z parsowaniem, więc wracam do tego mojego sprytnego LLM-a i mu mówię, jaka jest sytuacja. Ok, dostaliśmy jakiś uproszczony kod. Zobaczymy, czy będzie on działał lepiej. Niestety widzę, że tutaj dalej są jakieś dolary, więc to chyba jeszcze nie będzie to, co byśmy chcieli. Dobra, mamy teraz bardziej złożony kod. Kopiuję, wklejam, klikam Execute Step. Wygląda chyba lepiej. Teraz zobaczymy, czy przejdzie przez Telegram. I ostatecznie wygląda to w ten sposób. Rewelacji nie ma, no bo mogłoby być po prostu 2 i 4 w tym indeksie górnym, ale jest zrozumiale. Więc generalnie vibe coding rządzi się swoim prawem, czyli ciężko o takie deterministyczne wyniki. Możesz wpisać dokładnie to samo, co ja do promptu z czatem GPT, ten sam model i dostaniesz zupełnie inne rezultaty. Jeżeli byś chciał dokładnie ten sam kod, którego ja użyłem, to wystarczy, że na moim repozytorium zamieszczę plik agent.telegram.json i wystarczy stamtąd skopiować cały workflow, ewentualnie sam ten węzeł dotyczący kodu w JavaScriptie. Jak pamiętasz, na początku mówiłem, że chcielibyśmy, aby nasz agent rozumiał zarówno to, co do niego piszemy, jak i to, co do niego mówimy. Więc teraz obsłużymy sytuację, kiedy ja jako uczestnik rozmowy będę się komunikował, po prostu przesyłając wiadomość głosową. Czyli przechodzę teraz do Telegrama. Tutaj widzisz, w prawym dolnym rogu jest w tym momencie mikrofon. Jeżeli masz taką kamerkę, to jest to nagrywanie wideo. Kliknij parę razy tak, abyś miał tutaj ikonę mikrofonu. Następnie możemy się go zapytać, ile to jest 2 do potęgi piątej. Tak, w tym momencie wiadomość została przekazana na Telegram, natomiast my musimy znowu kliknąć Execute Workflow, aby zobaczyć tą wiadomość na naszym workflow. Tak, i teraz po otworzeniu tego węzła switch możemy zobaczyć, że pojawiła się nowa wiadomość. Tym razem jest to wiadomość typu głosowego, tak więc tutaj w lewym dolnym rogu mamy informację, także tutaj jest wiadomość głosowa typu audio-OGG
i nas będzie interesował ten file ID. Czyli tak jak teraz mieliśmy wcześniejszy ten routing rules, czyli jeżeli wiadomość była tekstowa, czyli ten JSON message text istniał, to wtedy nasz switch wychodził tutaj węzłem tekst. Natomiast w tym wypadku mamy tutaj do czynienia z typem audio. Tak, czyli dodamy nową zasadę przekierowania i teraz przeciągniemy ten file ID i sprawdzimy, że po prostu ten file ID istnieje. I w takiej sytuacji będziemy chcieli zmienić nazwę tego outputu na audio. I teraz kliknę na Execute Step. Tak i widzi, że w tym momencie ten nasz workflow będzie kontynuowany wyjściem audio. Zamykam. Teraz zrobię trochę porządku na tablicy. Ok, czyli tak jak widzisz, jeżeli przyjdzie wiadomość tekstowa, to przejdzie ona po prostu tą ścieżkę, którą już wcześniej napisaliśmy. Natomiast w przypadku audio tutaj chcemy w pierwszym kroku pobrać ten plik dźwiękowy z Telegrama. Następnie będziemy chcieli zamienić go na transkrypcję tekstu, ponieważ sam agent AI nie zrozumie czystego audio, więc będziemy musieli poddać tą naszą próbkę dźwięku transkrypcji. Więc zaczynam od pobrania pliku, czyli wyszukuję tutaj węzeł Telegram. Interesuje mnie tutaj akcja get a file, czyli pobierz plik. W pierwszym kroku podaję ten file ID, czyli przeciągam po prostu z lewej strony ten file ID, który dostaliśmy na wejściu, tutaj do zakładki file ID. Następnie uruchamiam ten krok. Tak i w tym momencie widzisz po prawej stronie, że udało nam się pobrać ten plik głosowy jako data. Tutaj trochę uporządkuję tablicę. I teraz w kolejnym kroku chcielibyśmy dokonać transkrypcji, czyli wyszukam tutaj węzeł Google Gemini, wybieram opcję Transcribe a Recording. W pierwszym kroku wybiorę model językowy jako Gemini 2,5 Flash. Powinien w zupełności nam wystarczyć. Input type zmieniam na binary file. I to właściwie tyle. Klikam na Execute Step i jak widzisz po prawej stronie pojawiła się transkrypcja tej mojej wiadomości głosowej. I teraz kiedy już mam taką transkrypcję, to chciałbym zmienić jej nazwę parametru, tak żeby nazwa parametru była wspólna dla wiadomości tekstowej, jak i wiadomości głosowej, dzięki czemu w agencie AI będę mógł wciąż stosować ten sam jeden prompt. Więc zerkam do poprzedniego Edit Fields. Jak widzisz tutaj nazwa parametru to był message i teraz potrzebuję utworzyć taki sam parametr, czyli klikam na Edit Fields, przeciągam tutaj ten tekst z tej wiadomości po transkrypcji i zmieniam nazwę na message. Przeciągam do agenta AI, trochę porządkuję. Zmienię tutaj nazwę może z Edit Fields 1 na coś bardziej sensownego, jak na przykład set transcription. Zamykam, porządkuję tablicę. Ok, spróbujmy przetestować to rozwiązanie. Czyli wracam tutaj do Telegrama. Tak i teraz zapytam się, ile to jest 3 do potęgi trzeciej. Tak tutaj widzę, pojawia się odpowiedź, że 3 do potęgi trzeciej to 27. Spróbujmy jeszcze tekstowo zapytać się, ile to będzie 3 do potęgi pierwszej. Muszę oczywiście jeszcze kliknąć tutaj Execute Workflow. Jak widzisz teraz uruchomiła się ta wyższa część tablicy, czyli dostał wiadomość tekstową, w związku z tym zostało to przetworzone jako zapytanie tekstowe i dostaliśmy odpowiedź, że 3 do potęgi pierwszej to oczywiście 3. Czyli jak widzisz, na ten moment nasz workflow zarówno obsługuje wiadomości tekstowe, jak i wiadomości głosowe. Ok, w tym momencie nasz agent AI to tak naprawdę proxy do LLM-a Google Gemini 2,5 Fast. Jak być może pamiętasz z poprzedniego wideo, celem agenta jest wykonywanie zadań i odróżnia się właśnie od samego LLM-a tym, że ma dodatkowe narzędzia. Dlatego teraz dodamy mu narzędzie do pobierania wyników z GitHuba, takich zamokowanych, przez co nie będziesz musiał potrzebować integracji z GitHubem. W związku z tym przechodzę na stronę swojego bloga i na samym dole klikam tą ikonę tutaj czarną z GitHubem. Następnie zmieniam branch na 27, TJB27 N8N AI Agent. Przechodzę do N8N Workflows Tutorial YouTube. Wybieram AI Agent i tutaj wybieram Get Demo Test Results JSON. Następnie tutaj wybieram opcję Download Raw File. Tak, tutaj mamy Get Demo Test Result JSON. W tym momencie mogę wrócić do naszego workflow. Wychodzę do tego katalogu AI Agent with Telegram i dodaję tutaj nowy workflow, czyli klikam ten przycisk tutaj w prawym górnym rogu na Create Workflow. Następnie tutaj wybieram ten 3 kropek obok przycisku do Publish i wybieram opcję Import from File.
i tutaj wybieram ten pobrany plik get_demo_test_results.json. Jak widzisz, w tym momencie mamy już gotowy workflow, mamy też nazwę tego workflow na get_demo_test_results. Klikam tutaj przycisk publish. Tak, to jest bardzo ważne, bo w momencie, kiedy chcielibyśmy skorzystać z tego workflow jako narzędzia, to musi być ono opublikowane. Tak, jak widzisz, ono tutaj zaczyna się węzłem when executed by another workflow, co oznacza, że musi zostać wywołane spoza innego workflow. Czyli klikam tutaj przycisk publish, potwierdzam. Tak, w tym momencie jeszcze wrócę na chwilę do repozytorium i przeskoczę tutaj do drugiego pliku o nazwie Simple Test Results Agent.json i tutaj zobacz, w linii 21 mamy system message dla agenta AI, więc tutaj zaczynam kopiować od tego cudzysłowia. To jest dosyć dużo tego tekstu, więc trzeba przejść na sam koniec i kopiuję cały ten tekst. Następnie wracam tutaj do N8N, przechodzę do folderu AI Agent with Telegram, otwieram Workflow Agent on Telegram i teraz klikam 2 razy na agenta AI, wybieram w opcjach zamiast No Properties wybieram System Message, usuwam to, co tutaj się znajduje i wklejam to, co skopiowałem. Czyli generalnie tutaj jest opis, że ten agent AI ma pomagać nam analizować testy i je podsumowywać i będzie miał do dyspozycji narzędzie o nazwie getTestResult. I to narzędzie to jest właśnie ten workflow, który chwilę temu utworzyliśmy. Więc zamykam teraz tego agenta AI i tutaj na wysokości Tool dodamy mu nowe narzędzie, czyli klikam plus, wybieram Call N8N Workflow Tool, wybieram z listy getDemoTestResults. Jako parametr date tutaj możemy pozwolić agentowi AI samodzielnie zdefiniować wartość dla tego parametru, czyli klikam ten przycisk, zmieniam jeszcze tylko nazwę tego narzędzia, żeby było spójne z informacjami w system prompcie, czyli będzie to getTestResults. Zamykam i w tym momencie nasz agent AI powinien myśleć, że dzisiaj jest 29 stycznia, a wyniki testów mamy z dni 27, 28 oraz 29 stycznia. Więc czas na finalny test. Klikam przycisk Publish. Zacznę od tego, że zapytam się go tekstowo, jaki mamy dzień. OK. I jak dzisiaj poszły testy? OK. A jak było wczoraj? OK, jak widzisz, u mnie działa. W dzisiejszym odcinku przeszliśmy całą drogę od utworzenia N8N w chmurze, przez generowanie klucza API do Gemini, aż po pełną integrację z Telegramem. Wiesz już, jak obsłużyć zarówno wiadomości tekstowe, jak i głosowe oraz jak ograniczyć komunikację z workflow tylko do swojego kontaktu. Zachęcam Cię do eksperymentów z Telegramem oraz agentem AI. Pamiętaj, że okres próbny dla N8N w chmurze wynosi 14 dni, dlatego warto dobrze ten czas wykorzystać. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, zostaw łapkę w górę. A jeśli chcesz zobaczyć kolejne integracje z N8N, to koniecznie zasubskrybuj kanał. Dzięki za Twój czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku.